Rezerwat Skałki Pieku pod Niekłaniem jest położony niecałe 2 godziny drogi z Warszawy i mniej niż 1 godzinę z Kielc. Stanowi więc doskonały punkt na kilkugodzinną wyprawę. Rezerwat leży w północno-zachodniej części Wyżyny Kieleckiej w regionie nazywanym Garbem Gierniowskim. Garb ten to wydłużony zespół wzniesień, często o charakterze płaskowzgórzy, sięgających wysokości ponad 300 metrów nad poziomem morza. Najwyższa góra Altana ma 408 metrów nad poziomem morza. Najczęściej pokrytych lasami i zbudowanych ze skał dolnojurajskich, wśród których występują liczne serie piaskowcowe. Skałki Piekło pod Niekłaniem znane są od dawna i opisywane były już w latach 20. XX wieku, zaś w 1959 roku objęto je ochroną w rezerwacie przyrody. Położenie rezerwatu na dość płaskim i lesistym obszarze nie wskazywałoby na obecność tak urokliwej rzeźby skalnej. A jednak miłośnicy przyrody mogą znaleźć tutaj wiele powodów na kilkugodzinną wizytę. Po dojściu do rezerwatu ujrzymy formy skałkowe o bardzo oryginalnych kształtach, zbudowane z żółto-pomarańczowych piaskowców dolnojurajskich należących do tzw. formacji ostrowieckiej. Piaskowce te powstały we wczesnej Jurze, prawie 200 milionów lat temu, jako osady wybrzeża morskiego. Piaski gromadzone na dnie płytkiego morza, ale także na plaży i w jej pobliżu. Występują w nich ślady korzeni i pni drzewnych, które widoczne są na ścianach i powierzchniach skałek. W obrębie skałek zinwentaryzowano 3 obiekty jaskiniowe. Jamę Agi o długości 8 metrów, Tomkową dziurę o tej samej długości w zachodnim zespole skałek oraz schronisko sympozjalne długości 4 metrów. Te 2 pierwsze jaskinie powstały w rezultacie podziemnej erozji wodnej piaskowców rozwijającej się wzdłuż szczelin. Dojazd do rezerwatu nie jest skomplikowany i w zależności od tego, czy jedziemy od strony południowej z Niekłania Wielkiego lub od północy przez wieś Pociecha, dotrzemy do położonego tuż przy drodze bezpłatnego parkingu, od którego drogowskazami zostaniemy doprowadzeni do rezerwatu. Rezerwat Skałki Pieku pod Niekłaniem jest jednym z najbardziej niezwykłych krajobrazowo stanowisk dziedzictwa geologicznego Polski i naprawdę warto tu przyjechać, by go zobaczyć.